Witajcie w odcinku poświęconym Wuhan, miejscu, od którego zaczęła się pandemia, która zmieniła świat. To tutaj, na początku 2020 roku, zdiagnozowano pierwsze przypadki wirusa, który wkrótce rozprzestrzenił się na cały glob. W tym filmie przyjrzymy się miastu, które stało się symbolem pandemii, odwiedzimy ważne miejsca i zobaczymy, jak wygląda życie mieszkańców po tych dramatycznych wydarzeniach. Zapraszam na podróż do Wuhan, miasta, które przeżyło wyjątkowe chwile i wciąż niesie ślady globalnej historii. Siemanko, pozdrawiamy z Chin. Jesteśmy właśnie w miejscowości Qingdao, czy tak, nie wiem, chyba tak się mówi. I właśnie zaraz lecimy do Wuhan. Z czym wam się kojarzy miasto Wuhan? Z jednym. To jest chyba logiczne. Dlatego idziemy zobaczyć, jak wygląda to miasto, które zmieniło cały świat. This woman apparently being taken against her will by China's newly deployed quarantine squads. A man also pulled from the apartment, forcibly taken down the stairs. Across China, disturbing videos on social media appear to show the extreme measures taken to control the outbreak. Pandemia COVID-19 rozpoczęła się pod koniec 2019 roku w Wuhan. Początkowo choroba miała charakter lokalny, a przypadki infekcji przypisywano targowi z owocami morza i dzikimi zwierzętami, który uważano za potencjalne źródło wirusa. Wkrótce liczba zakażonych zaczęła gwałtownie rosnąć, a wirus rozprzestrzenił się na inne regiony Chin i poza ich granice. W styczniu 2020 roku władze Chin zdecydowały się na bezprecedensowe kroki, wprowadzając całkowitą izolację Wuhan, zamykając miasto i ograniczając przemieszczanie się mieszkańców. Mimo to wirus szybko znalazł się w innych krajach, co doprowadziło do wybuchu globalnej pandemii. Oficjalna narracja głosi, że wirus odpowiedzialny za COVID pochodzi od dzikich zwierząt, a jego transmisja na ludzi mogła nastąpić na targu w Wuhan. Oprócz hipotezy o naturalnym pochodzeniu wirusa, istnieje kilka alternatywnych teorii dotyczących źródła SARS-CoV-2. Jedna z głównych alternatywnych hipotez sugeruje, że wirus mógł wyciec z laboratorium, takiego jak Instytut Wirusologii w Wuhan, gdzie badano koronawirusy. Chiny zaprzeczają teorii o wycieku z laboratorium i stanowczo podkreślają, że wirus miał naturalne pochodzenie. Jak jest naprawdę? Myślę, że na to pytanie każdy z Was musi odpowiedzieć sobie samodzielnie. Jesteśmy. Ja wam tak, poczytałem sobie troszkę informacji teraz na temat tego, jak to się tu zaczęło wszystko i tak dalej. Powiem wam, że ten odcinek na pewno będzie bardzo ciekawy, także oglądajcie go i od razu zachęcam do dyskusji w komentarzach. Z lotniska zdecydowaliśmy, że pociągiem pojedziemy. Musimy kupić bilet na Jiangham Road. Tylko zaskoczony jestem, że nie mogliśmy zapłacić kartą. Musimy iść gdzieś tu dalej, właśnie tu podobno można zapłacić, a tam w maszynie tylko gotówka. Żetony jak w Bangkoku, po 4 zł przejazd. Że z lotniska dojechać do centrum bardzo tanio. Po jakieś pół godziny dojechaliśmy do Jiangham Road stacji. Powiem wam tak, nie było lekko. Gdyby nam pan nie pomógł, to ja nie wiem, gdzie byśmy w ogóle pojechali. Ale spoko, na szczęście nam ktoś podpowiedział i zaraz będziemy w hotelu. Wow, co tu się dzieje? Dziewczyny wymiatają. Już wiem, że to miasto mi się będzie podobało. Musicie wiedzieć o tym, że w samym Wuhan, są dwie różne informacje. Jedne podają, że mieszka tu 12 milionów ludzi, drugie podają, że 14 milionów. To 12 może być nie wiadomo z którego roku, także przyjmijmy to, że żyje tu 14 milionów. Jak ja lubię duże miasta. Ja przyjmę do mieszkania, ale raz na czas pojechać. O, pewnie oryginalne. Myślcie sobie to. Tutaj w tym mieście żyje 14 milionów.
W całym tym dystrykcie, który tutaj jest, żyje 60 milionów. W 2019 roku, w listopadzie, którego listopada się zaczęło? Nie, czyli może 17 listopada. Pierwszy przypadek znaleźli. W grudniu miasto Wuhan już było odcięte od świata. Ludzie nie mogli stąd się wydostać. A my nawet o tym jeszcze nie słyszeliśmy, że coś w ogóle się dzieje. A to tutaj się już wszystko działo. To już ludzie nie mogli wyjechać z miasta. Po jakimś czasie odcięli cały dystrykt. 60 milionów ludzi było uwięzionych. A po 2 miesiącach cały świat był uwięziony. Tak bym chciał tylko podsumować. Że ktoś udowodnił całemu światu, że w ciągu paru dni można przejąć kontrolę nad całym światem i wszystkich uwięzić w domach, nie tylko. To się właśnie wydarzyło. Dokładnie pod koniec lutego, początek marca 2020 roku. No ale to jest Szok akurat po prostu. sposób z działaniem jakby, żeby nie rozprzestrzeniać choroby. No to jest jakby Tak, oczywiste, że ale to jest pokazanie ludziom, najważniejsze. że nikt z nas nic nie znaczy dla elit, dla tych, którzy chcieli po prostu udowodnić ludziom też to, czy jak. W tym odcinku poruszymy dużo tematów i dużo rzeczy wam po prostu przypomnę, co się wtedy stało. Ja pamiętam jak dzisiaj, byłem na Phuket wtedy i było tak, że to wszystko się zaczęło, kazali wszystkim wyjechać i tak dalej. Ja oczywiście nie wyjechałem, zostałem tam. Wyspa widmo się zrobiła i kolega mówi do mnie: zobaczysz, co się stanie. 2 lata, wszystko będzie zamknięte. Ja mówię: nie no, zwariowałeś, nikt się nie da zamknąć na 2 lata. Bite 2 lata, wszystko zamknięte. Ja mówię, skąd on to wiedział? Ale mój znajomy też taki No. powiedział, że ty zobaczysz, że to będzie w latach, że przynajmniej 2 lata. Masakra po prostu. To się zaczęło właśnie tutaj w listopadzie 2019, wiadomo, COVID-19. Wiele osób może nie o tym nie wiedzieć. 19 znaczy właśnie to, że w którym roku się to zaczęło, bo znam ludzi, którzy nie wiedzieli o tym i się ze mną wspierali w tym temacie nawet. Ale mniejsza z tym, bo w tym odcinku na pewno nieraz się jeszcze będziemy wspierać, bo mamy Inne różne poglądy. inne poglądy na to, co się działo. Od razu na samym początku odcinku chciałbym zaznaczyć, że ja osobiście uważam, że oczywiście to było. Nie było takiego czegoś, że to nie było, że to było wymyślone i tak dalej, bo to się działo. Ja sam byłem 5 razy chory. W 5 różnych krajach. Także to było, na pewno. Ale dobra, nie teraz o tym. Ale pomyślcie o tym, jak zaczęli nam wpierać to, że nagle wirus, który po prostu zapanował nad całym światem, wziął się z zupy z nietoperzem. No, jakiś Chińczyk sobie zjadł zupę z nietoperzem, zaraził się i rozsadził wszędzie po tym, na targu ze zwierzętami, który tutaj właśnie jest w Wuhan. Co z tego, że większość ludzi na świecie o tym nie wiedziało, że właśnie tu w Wuhan znajduje się największe laboratorium różnych chorób i tak dalej, wirusów i tak dalej na świecie, ale ludzie stwierdzili, że rzucą ściemę, że to ktoś sobie zjadł zupę i zaraził się. I właśnie o wielu głupotach w tym odcinku też powiem, w które ludzie wierzyli i pewnie większość wierzy dalej. O, co tam się dzieje? Dużo ludzi patrzy. I love Wuhan. A, dziewczyna jakiegoś live'a robi. No i dobra, wracając do 2020 roku, jak na świecie oficjalnie zabronili wszystkiego. Zabronili prawie żyć. Gdzie byłaś wtedy w tym czasie? Jak to się stało? Ja byłam wtedy w Miami i pamiętam, że wtedy jeszcze w Stanach nie było tyle przypadków, co w Polsce. Znaczy nie, dobra, nie wiem, że nie w Polsce, ale nie na taką skalę, wiecie, Stany są duże i pisali mi wszyscy: nie wracaj do Polski, zostań już tam w Stanach, że tu jest masakra, już przyszedł. Nie wiem, czy już można mówić to słowo tutaj na tym. Najwyżej Grzesiu wypika. Aha. No, w każdym razie wracałam rządowym samolotem, no bo oczywiście musieliśmy wrócić, nie wiem co mieliśmy tam zostawać, tam już w Stanach też się źle robiło. Ale co ciekawe, jak się okazuje, ja wtedy byłam chora, bo wtedy jeszcze na tamtym etapie nikt nie mówił o objawach takich jak zanik węchu i smaku, że to są objawy COVID-a. A ja nie miałam węchu i smaku, jak byłam właśnie w Miami i byłam przekonana, że to było od zagrzebiałej klimatyzacji. Ja byłam tak przestraszona, że to mi już nigdy nie wróci.
No i wracaliśmy tym rządowym samolotem. Ja nie miałam pojęcia, że to jest objaw. Jak wróciliśmy do Polski, byliśmy na kwarantannie z moimi koleżankami, okazało się, że one też straciły węch i smak. No i już skojarzyłyśmy fakty, już wtedy o tym coś wiecie, więcej się mówiło. Ale co ciekawe, jak zgłaszałyśmy to komuś, oczywiście przyszliśmy kwarantannę, każda, przyjeżdżała policja, trzeba było pomachać przez okienko. No, Paweł miał to samo. Tak, ale to nawet nie chodziło o to, że my byłyśmy chore, bo tak jakby tego nikt nie odnotował wcześniej, tylko po prostu każdy, kto przylatywał z zagranicy, po prostu musiał przejść kwarantannę. To było normalne. I my, jak już się dowiedzieliśmy, że my prawdopodobnie mamy COVID, znaczy no myślę, że tak, no bo no, nie miałyśmy węchu i smaku, no to raczej żadnych innych objawów nie miałam, to jest też ciekawe. Wtedy, w tamtym razem. I co? I zgłaszałyśmy to, że miałyśmy COVID-a i nigdzie nie zostałyśmy odnotowane, nikt nas nic w ogóle nie wiem. Nigdzie nikt nas nie wpisał w żadne statystyki. Ja, teraz powiem, co ja robiłem, ale pamiętam, jak Paweł wrócił właśnie z Tajlandii, wtedy musiał wyjechać, no wiadomo, Paweł miał córeczkę, to musiał wracać do rodziny i on przez 14 dni musiał siedzieć w domu. Ale co było największą głupotą? Że on wrócił na kwarantannę i siedział z rodziną swoją, z moimi rodzicami, ze wszystkimi. I jego obowiązywała kwarantanna, a ich nie obowiązywała kwarantanna. Tak. Codziennie o różnych godzinach przyjeżdżała policja go sprawdzić, żeby tylko go złapać na tym, że go nie ma w domu, żeby dać mu karę. Wiem, że wtedy coś było chyba 30 000 kar, jak was złapali, czy coś takiego. Ale jaką to było głupotą? Że ktoś was sadza na kwarantannę i wy musicie na niej być, mimo tego, że jesteście z innymi osobami, które nie muszą na niej być. To było faktycznie głupie. To właśnie, to teraz wam powiem o paru takich głupotach. Ale dobra, czekajcie, teraz ja powiem, gdzie ja byłem. Jak się to zaczęło? Oczywiście byłem na Phuket w Tajlandii. Wtedy wróciłem ze swojej podróży po Azji, która była moim sukcesem na kanale na tamten czas. I mówię, kurde, wróciłem do Tajlandii, ale teraz będzie się działo i tak dalej. Nagle cyk, 2 miesiące, wszystko zamknęli. Załamka. Ale wtedy zostałem tam. Wtedy zaczęliśmy właśnie z moimi znajomymi na Phuket, moimi kolegami i z Przemusiem oczywiście. Pozdrawiam serdecznie. Zaczęliśmy robić akcję pomocy dla Tajów. Przez miesiąc pomagaliśmy Tajom. Po 1000 posiłków dziennie dawaliśmy paczki na slumsy, robiliśmy i tak dalej. To naprawdę grubym echem się to odbiło, bo to nawet w TVN nas pokazywali. Dzień dobry TVN, zrobili o nas program. Także kto z was pamięta, to pamięta, kto nie, no to zobaczcie teraz, jak to wyglądało. To dokładnie zaczęło się miesiąc temu, jak Tajlandia wprowadziła prawo, że po prostu turyści muszą opuścić wyspę. Wszyscy turyści stąd wyjechali. Ludzie nie mają pracy, nie zarabiają, bo cała turystyka po prostu padła. Myślę, że 75% ludzi nie ma pracy, ponieważ na Phuket większość ludzi pracowała w hotelach, a hotele są teraz zamknięte. Straszna bieda się tutaj zrobiła. Nie mamy pieniędzy, aby kupić jedzenie i nakarmić rodziny. Z obiadami to był pomysł Piotrka. Zdecydujemy się zrobić zbiórkę na 10 000. Kupimy jakieś paczki suche z żywnością i dostarczymy tutaj do tych najbiedniejszych ludzi. Cała kwota zebrała się w ciągu 7 godzin, a dokładnie po jakimś, teraz już jest dokładnie 10 dni, mamy już 80 000 ponad zebranych. Z czego większość nam już z tego wydawa, ponieważ dziennie wydajemy 1000 posiłków, za jeden posiłek płacimy 2,50 zł za zwykłe. W Polsce to jest nic tak naprawdę, a dla tych ludzi to jest coś wielkiego, bo oni przynajmniej muszą się spać z pełnym żołądkiem. No i wracając do tego, ja wtedy zostałem na Phuket, cała wyspa opustoszała. My mieliśmy tak, że był zakaz chodzenia na plażę, mogliśmy tylko robić zakupy u nas na dzielnicy, bo każda dzielnica była odgrodzona od siebie, trzeba było mieć zezwolenie, żeby gdzieś sobie dalej jechać. Ale w Miami też Można tak było. Wiecie, wtedy na przykład nie sprzedawali w ogóle alkoholu, z restauracji mogliśmy brać tylko na wynos. My nie mogliśmy używać naszego basenu. W naszym kondo był jeden basen tylko dla paru ludzi, którzy zostali tam i my nie mogliśmy z niego korzystać. Wszędzie mogliśmy się przemieszczać, oczywiście trzeba było mieć to wszystko i tak dalej, bo za to były najgorsze kary. Ale ogólnie Tajlandia sobie z tym nie poradziła. Kompletnie sobie nie poradziła. W ciągu miesiąca Tajowie tak zbiednieli, oni nie mieli co jeść. Jak my przywoziliśmy posiłki tym ludziom, to oni po prostu, starsze panie, jak dostawały od nas troszeczkę ryżu, płakały i dziękowały, że my im przywieźliśmy jedzenie. To było naprawdę straszne. I najlepsze jest to, że przez 2 lata, kiedy to trwało,
ani raz nie wylądowałem na żadnej kwarantannie, a podróżowałem praktycznie po większości świata. Wiele ludzi mówi, że się nie da, a ja udowadniałem, że się da. No wieczorem to będzie wyglądało świetnie na tej ulicy. Później wam powiem, jak nazywa się nasz hotel, bo naprawdę jest fajny. Mamy siłownię, darmową pralnię. Jesteśmy na samym tym deptaku tutaj właśnie. W ogóle przypomnijcie sobie to, co było cały czas puszczane w telewizji, oczywiście o czym cały czas mówili i tak dalej. W ogóle co było mówione, i to akurat to też jest potwierdzona informacja, to, że na przykład jak cokolwiek się komuś stało, ktoś umarł w Polsce, jak lekarz wpisał, że ta osoba umarła właśnie na tą chorobę, to podobno dostawali za każdą taką osobę bonus. Ale coś dalej, zaczęło się o telewizji, ja nie wiem, o co chodzi. Coś pokazywali, zaczęło się mówić, że... O telewizji chodzi mi to właśnie, że jak pokazywali jakieś wiadomości z Chin, właśnie co tu się działo, jak ludzie na przykład łapali, jak ktoś próbował się zbuntować, chciał wyjść z domu, a oni go na takie widły po prostu w 4 na przykład policjantów łapali, obezwładniali, ludzi zamykali za to. Po prostu to, co się wtedy działo, to była taka masakra, że po prostu szok. Ja mam znajomą, która tutaj wtedy właśnie była, znaczy ona była później, chyba rok później, ale to wiadomo, w Chinach to wszystko dłużej trwało tak naprawdę, bo w większości miejsc na świecie się to już skończyło wszystko, a w Chinach i tak dalej to było. To pomyślcie sobie to, że ona, jak tu przyjechała, wrzucili ją na kwarantannę, na tej kwarantannie była parę miesięcy, to po prostu jak jej przynosili do mieszkania jedzenie, to ktoś wieszał tylko na klamce i uciekał. Mimo tego, że jej nigdy żadna choroba nie wyszła. Oni mogli wychodzić. Jak pokazywała filmiki, jak to było na osiedlu takim, jak ludzie krzyczeli i tak dalej. No, to jest jak z horrorów po prostu. Krzyczeli, że co? No darli się, że wiecie, że nie są zamknięci. Wszystkich zamknęli w domu. No, to Każdy miał zakaz wychodzenia z domu. Nie zrozumiałam, o co chodzi z tym krzyczeli, że No. na kogo? Na siebie? Na... Nie, no że w ogóle, że byli pozamykani. Wszyscy byli pozamykani Buntowali się totalnie w ludzie domach. po prostu, o to chodzi, tak? No. Bardzo bym chciał znaleźć jakąś osobę, która tutaj właśnie mieszka i mieszkała w tych czasach. Postaram się dzisiaj, jak z kimś akurat zagadamy, kto mówi coś po angielsku, chociaż to jest bardzo ciężko znaleźć kogoś, kto mówi po angielsku, ale jak znajdziemy kogoś takiego, to zapytam się go, czy by nie chciał czegoś opowiedzieć do kamery właśnie o tym, jak on wtedy to przeżył. Właśnie, jakie wysokie bloki. O, gigantyczne. Co było dla Was taką największą głupotą, co było wtedy zrobione? Bo dla mnie jedną z największych głupot było to, że był zakaz chodzenia na przykład do lasów przez ludzi. Ktoś poszedł do lasu, mógł dostać mandat, miał karę. Na Phuket było coś takiego, że mieliśmy zakaz chodzenia na plażę i zakaz korzystania z basenów. Ale zakaz na plaży był taki, że stała normalnie taka ochrona co jakiś kawałek. I jak tylko podjechaliśmy pod plażę, mówili, że albo stąd pójdziemy, albo dzwonią na policję i będziemy mieli kłopoty. Gdzie tu jest sens? Pomyślcie sobie, jak człowiek idzie do lasu, no nie ma tak, że jest tam miliony ludzi od razu w lesie. Idzie sobie sam. Jest po prostu na spacerze. Oddycha świeżym powietrzem. Ale może komuś zależało, że właśnie nie oddychał tym świeżym powietrzem. Chciałem poszukać czegoś do jedzenia. Hello! Z jedzenia to mam trochę więcej. Jutro pokażemy. Ale dzisiaj też coś jeść trzeba. Co powinniście wiedzieć z bardzo ważnej informacji na temat Chin? No przede wszystkim, że Chińczycy są drugą największą populacją na świecie teraz. Hindusi ich wyprzedzili już. Hindusów jest najwięcej na świecie. Chińczyków jest na drugim miejscu. Jest to coś około 1,4–1,5 miliarda ludzi. Miliarda, podkreślam. Ale teraz przypomniała jedną rzecz, która była totalnie najgłupszą chyba. No dobra, lasy też były głupie. Ale godzina policyjna. Pamiętacie, ja w ogóle zapomniałem o tym. Totalnie o tym zapomniałem, że było coś takiego, że mieliście czas na przykład do 20 wrócić do domu, bo po 20 zaczynało zarażać. Nie wiem, czy wiecie. No tak było. Podobno w nocy było to wszystko mocniejsze niż w ciągu dnia. W ciągu dnia nie zarażaliście się tak mocno jak w nocy. Dlatego trzeba było wrócić do domu. Co to w ogóle za czasy były, że człowiek sobie pozwolił, żeby wprowadzić na większości, no nie wiem, czy na całym świecie to było, ale pewnie w większości miejsc, godzina policyjna. Ja ogólnie byłem 5 razy chory.
przez pierwszy rok ani raz. Przez pierwszy rok w ogóle w to nie wierzyłem. Mówię, ściema, totalna ściema. Pewnie to zrobili tak, że straszą ludzi. Po roku pierwszy raz zachorowałem w Brazylii, jak byłem. Jak się przygotowałem do swojej walki, którą miałem mieć, byłem w Rio de Janeiro. Tam w Rio oni mieli wywalone na to totalnie. Cała Brazylia była totalnie zamknięta. Hello, hello. Cała Brazylia była totalnie zamknięta, a w Rio, nie, w Rio było inaczej. I tam pierwszy raz dostałem właśnie objawów, które były zupełnie inne niż te, które były w Europie, które mówili, że są w Europie. Na przykład bardzo kaszlałem, to było raz. Miałem omdlenia, tak wiecie, nagle za słabo się czułem. Miałem też tak, że na sparingę na przykład dostałem lekkiego szcza i też mi od razu tak ścinało po prostu całkowicie organizm. I miałem bardzo wysokie gorączki. Ale 5 razy jak to miałem, ani raz nie straciłem węchu i smaku. Totalnie, ani raz. Miałem w Brazylii, w Pakistanie miałem gorączkę 40 stopni taką, że po prostu miałem dość. Miałem halucynacje w nocy. Później w Polsce miałem. Raz w Tajlandii i raz jeszcze gdzie... Aha, i raz mi wyszło na Sri Lance. I właśnie dlatego, że mi wyszło na Sri Lance, nie poleciałem do Indii, gdzie planowałem lecieć, ale że miałem pozytywny, to nie poleciałem, bo tam mnie zamknęli na kwarantannę. Poleciałem do Tajlandii i poznałem Alicję. I tak miało być. Tak, ale ty chyba odczekałeś chwilę, czy... Nie, parę dni później poleciałem, bo to było tak, że poszedłem zrobić, potrzebowałem przed lotem mieć zrobione badania. Oni mi dają kopertę, pozytywna olewka totalna, ale mi nic nie było. Ja miałem tylko nic, tak sobie się czułem. Ale żadnych objawów choroby, żadnych, totalnie. A wtedy też byłem po imprezie. Myślałem, że może po imprezie jestem osłabiony, a tu idę, odbieram pozytywny. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia WHO, stan na 2023 rok, liczby dotyczące pandemii COVID-19 są następujące. Około 770 milionów ludzi na całym świecie zostało zarażonych SARS-CoV-2 od początku pandemii. Pandemia spowodowała około 7 milionów zgonów, choć niektóre szacunki sugerują, że liczba ta może być wyższa z powodu niewykrytych przypadków i ograniczeń w raportowaniu w niektórych krajach. Większość zakażonych, czyli około 760 milionów osób, wyzdrowiała po przejściu COVID-19. Trzeba jednak pamiętać o tym, że liczby te podało zakłamane WHO i trzeba je przyjmować z przymrużeniem oka. Wiecie co? Dajcie znać w ogóle w komentarzach, co wy uważacie. Czy to wszystko, co się działo wtedy, czyli to zamykanie w ludziach, zamykanie ludzi w domach, te kwarantanny, ta izolacja totalna, no i tak dalej, te wszystkie testy na lotniskach. Wiecie, ile ja testów na lotniskach przeszedłem? Znaczy, koniec końcem nie tak dużo, jakby ktoś sobie mógł się spodziewać. Ale nieraz za daleko ten patyk był w nosie. Nieraz to były tylko takie, że nawet mi nie dotknęli go prawie, okej, dobra, iść. To w kit po prostu, żeby zapłacić pieniądze. Ale dajcie znać, czy uważacie, że to było wszystko potrzebne. A ja, jeżeli mogę się wypowiedzieć ze swojej perspektywy, to uważam, że na tamten moment nie było absolutnie wiadomo, w którą stronę to pójdzie i po prostu musieli wszelkie jakby środki ostrożności podjąć, bo to, że my teraz już wiemy, że to wszystko było może niekoniecznie potrzebne, to jest jakby tylko dlatego, że to poszło w tą dobrą stronę, ale w tamtym momencie nikt nie wiedział. Ja sama pamiętam, jak wracałam z Miami, ja się strasznie bałam. Ja nie miałam problemu z tym, żeby przejść tą kwarantannę, bo naprawdę się bałam, co się wydarzy i to było dla mnie oczywiste, że skoro mogę w jakiś sposób pomóc do tego, A żeby... dlaczego się bałaś? Bo słuchałaś cały czas tych tylko wiadomości, którzy Ale- tylko straszyli ludzi. W wiadomościach nie puszczali nic innego, Uważam, tylko tak, straszenie zgadzam ludzi. się, tak. Cały czas tylko Zgadzam straszyli, się, straszyli, że jakby straszyli. panika była przesadzona, aczkolwiek był to naprawdę jakby nieprzewidywalna i absurdalna sytuacja, która wcześniej nie miała miejsca, że ciężko jest jakby założyć scenariusz. Jakby rozumiem też tą perspektywę ludzi, którzy właśnie chcieli to jak najbardziej ukrócić rozprzestrzenianie się tego wirusa. 24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę.
Mimo że w Polsce obowiązywały restrykcje związane z pandemią, Polska przyjęła miliony Ukraińców. Pandemia, jak za sprawą magicznej różdżki, zniknęła. Co ciekawe, znowu pojawiła się grypa, o której zapomniał świat. Nim wybuchła wojna, minister zdrowia oraz światowej klasy eksperci, w większości lekarze rodzinni, nie mający pojęcia na temat walki z epidemią, alarmowali, że jeśli nie wprowadzimy ponownie kwarantanny, umrą miliony ludzi. Sytuacja na Ukrainie jasno pokazała, jaką propagandą karmią ludzi media i politycy. A wiecie, co jeszcze ciekawego wyczytałem? Że tutaj na przykład było tak, że wtedy jak zamknęli całe miasto i tak dalej, i ktoś przypadkiem się dowiedział o tym, że na przykład jego sąsiad wyjechał za miasto albo coś i on podkablował sąsiada, dostawał za to pieniądze. Za to, że ludzie na siebie musieli donosić, płacili pieniądze. I jeszcze jedna sprawa. Z tym właśnie, że był ten strach i tak dalej. Większość ludzi tak naprawdę to bardziej żyła w paranoi niż tego, że mogły się zarazić. Bo paranoja i cały czas te informacje, wszystkie złe informacje i tak dalej, ludziom po prostu tworzyły w głowie tak wielką paranoję, że szok. Ja sam miałem paru takich znajomych, że po prostu ja nie wierzyłem, co z tymi ludźmi się stało. No, To była taka masakra, że ja potem już powiedziałem, że ja ich nie chcę znać. Jej, bez przesady. Ale ty nie wiesz, co się działo, naprawdę. A najgorsze, jak ktoś, na przykład teraz jeszcze minęły od tego czasu, ile? 4 lata? No dobra, jak się skończyło, no to 2 lata przypuśćmy, no 3 prawie, bo my się znamy już 3 lata. To przypuśćmy 3 lata minęły, a niektórzy ludzie dalej tym żyją. No to wstańmy, Wiesz, no bez przesady. To akurat całe szczęście, że poszło w tą stronę, ale na tamtym etapie, jak byliśmy na początku, naprawdę ciężko było przewidzieć, wiesz, cały czas się słyszało te statystyki, że ludzie umierają, no to nic dziwnego, że to siada na głowę, nawet jak się człowiek stara, bo ja w pewnym momencie też już tak miałam, że starałam się trochę odcinać od tych informacji i tak się na tym nie skupiać, ale to było naprawdę bardzo, bardzo trudne i jakby, no był to Wystarczyło na pewno wyłączyć bardzo telewizor. Zastanawiam się, jaka jest prawda w tych statystykach, które właśnie widziałem przed chwilą. Nie będę mówił, bo nie wiem, czy one w ogóle są prawdziwe, czy nie. O tym, ile osób na świecie zachorowało, ile osób umarło, ile się wyleczyło i później na przykład znowu zachorowało, albo już nie chorowało. Bo jak wiadomo, po chorobie wytwarzają wam się antyciała. No i później było już ciężej dojść, ale tak podobno to trwało parę miesięcy, później można było znowu zachorować. No, ja wiem sam po sobie, jak to wyglądało, no bo tak jak wam mówię, no 5 razy zachorowałem. Tylko tak naprawdę przy na przykład wielu osobach, które są na przykład w tych statystykach, ile osób tak naprawdę było chorych, a ile osób po prostu miało wpisane, że są chorzy przez to, żeby na przykład jakiś lekarz dostał, wiecie, jakąś premię albo coś, że się statystyki zgadzają. To jest naprawdę straszne. Mi o tym opowiadał gościu, który był kierowcą w karetce i on mówił, że normalnie oni wpisywali, jak jechali do kogoś, wpisywali normalnie, że jadą do COVID, tam gdzie jest COVID, gdzie jest ktoś zarażony, jak ktoś umarł, to prosili, żeby ktoś podpisał, że umarł na COVID, ponieważ dostawali normalnie większe pieniądze. On mi szczerze powiedział to, że dla niego najlepiej jakby COVID trwał bardzo długo, wiele lat, bo oni zarabiają dużo większe pieniądze niż zarabiali wcześniej. Podkreślę kolejny raz, na pewno się dużo komentarzy trafi, które będą mówione, że jestem jakimś, wiecie, antykowidowcem byłem i tak dalej, i tak dalej. Z wieloma rzeczami się nie zgadzałem, nie zgadzam się do teraz i nigdy w życiu bym się nie zgodził z tym, co się wtedy działo. Wiem, że wiele rzeczy było potrzebnych, żeby to się nie rozprzestrzeniało. Uważam, że niektóre rzeczy były za bardzo przesadzone. Nigdy nie powiem, że tego nie było, bo było. Ale niektóre rzeczy wtedy nie były potrzebne. Na pewno zamykanie świata tak, jak był zamknięty i przez tak długo przede wszystkim. Bo to była po prostu jakaś paranoja. Ja wiem, że to był po prostu biznes dla wielu ludzi. Szczególnie tych, którzy wyprodukowali pewne rzeczy, które trzeba było sprzedać później. Pfizer zarobił ogromne kwoty na szczepionkach przeciw COVID-19.
W 2021 roku firma wygenerowała przychody z tej szczepionki na poziomie około 36 miliardów dolarów. W 2022 roku sprzedaż szczepionek nadal była bardzo wysoka, osiągając przychody w wysokości około 37,8 miliarda dolarów, co czyni szczepionkę jedną z najbardziej dochodowych w historii firmy. Pfizer osiągnął takie wyniki dzięki ogromnemu popytowi na szczepionki na całym świecie, kontraktom rządowym i szerokiej dystrybucji szczepionki we współpracy z firmą BioNTech. Nie ma co ciągnąć tematu, bo to jest po prostu szok. Ale trzeba przypomnieć jeszcze o tym, ile ludzi zbankrutowało przez to, ile ludzi straciło pieniądze, ile ludzi po prostu umierało z głodu, bo nie miało pieniędzy na jedzenie, a na przykład nikt im nie pomagał, państwo im nie pomagało. I w drugą stronę, ile osób zbiło miliony lub miliardy po prostu, się wzbogaciło niesamowicie na tym po prostu, że wybuchła pandemia. Bo wiele osób takich było. Tysiące takich ludzi było, które się po prostu na tym wzbogaciło. Nie mówię o ludziach, którzy, wiecie, wymyślili sobie wtedy jakiś biznes, zarobili pieniądze, bo gratuluję. Naprawdę gratuluję. Fajnie, że ktoś wpadł na dobry pomysł i na przykład jego firma miała już bardzo źle, a wymyślił coś innego i zarobił pieniądze. Gratuluję. Ale nie tych, którzy się typowo na tym chcieli wzbogacić i na krzywdzie innych. Te na tym placu cały czas coś odwalają. Jakieś TikToki nagrywają, live robią. Co chwilę gdzieś z kamerką. Tutaj ja mam, że promocję tego sklepu mają dobrą. Cały czas ludzie stoją i patrzą tego, co tu się dzieje. Dajcie znać, jak wy sobie wyobrażaliście, że wygląda Wuhan, bo wydaje mi się, że większość z was na pewno nie tak, jak jest naprawdę. Ja sam sobie, szczerze mówiąc, tak nie wyobrażałem tego. Siemanko z Wuhan. Miasto budzi się do życia. Pobudka o 6 rano, w sumie Ala to 5:30. No, 5 w sumie. Poprawiła mnie. No i zaczynamy ten dzień. Idziemy na raz jakieś śniadanko, później na spokojnie siłownia i później powiem wam, co mamy w planach. Oczywiście to już będzie w drugim odcinku stąd, bo żeby ten nie był za długi, ale znalazłem targ, ten ze zwierzętami, na którym, wiecie, niby się to wszystko zaczęło. No oczywiście, że się tam nie zaczęło, ale tam niby, że się tam zaczęło. Albo się zaczęło, ale po prostu, wiecie, z laboratorium się tam zaczęło akurat. Mieli dobrą podkładkę pod to, że właśnie u nietoperzy kiedyś ktoś jakiś badał nietoperze i gdzieś tam wykrył właśnie jakieś koronawirusy. I ktoś pewnie mądry sobie wymyślił, że pójdzie na taki targ, tam rozpuści i to wyjdzie. A inni myślą, że to zupy z nietoperza. Ale wiecie, każdy sobie myśli, co sobie chce. Ich sprawa. Ja się nie będę z nikim kłócił. Ja mam swoją rację w tym temacie i na sam koniec odcinka wam powiem. No, także pojedziemy na ten targ. Oczywiście pozwiedzamy jeszcze ładne miejsca tutaj w Wuhan i zobaczymy jeszcze, co jest związane właśnie z tym. Także od razu was zapraszam na kolejny odcinek, bo myślę, że wam się spodoba. A następnie będziemy jechać w miejsce, gdzie kręcili Awatara, czyli te piękne góry Awatara. Niesamowity park. Tego się już też nie mogę bardzo doczekać, bo to było miejsce w Chinach, które bardzo, bardzo chciałem zobaczyć od wielu lat. Teraz odwieźliśmy trochę od głównej ulicy, powiedzieć jakąś taką lokalną. Zastanawiam się, co ta pani sprzedaje. To widziałem właśnie wczoraj. A, to jest rzepa, ale drugie ciekawe, co to jest. Tutaj też robią jakieś śniadania. A, tutaj robią te bao. Ja wam, że fajnie właśnie po takim dużym mieście się chodzi z rana i takie zupełnie inne życie jest. Dlatego uwierzcie mi, że jak jesteście nieraz gdzieś na wakacjach, warto wstać bardzo wcześnie rano i po prostu wyjść na miasto i zobaczyć, jak ożywa miasto.
Ja na przykład bardzo lubię. Mięsko się waży na ulicy, na chodniku. O, te łapki, kacze. No powiem wam, że w Chinach to naprawdę się je chyba wszystko. Tu się nic nie marnuje. Tak w ogóle teraz krótki przerywnik chciałem zrobić i powiedzieć wam o obozach, które organizujemy w Tajlandii, czyli Nak Muay Camp. Są to obozy Muay Thai na Phuket. To oczywiście też można trenować MMA, można zapasy, jiu-jitsu, można po prostu na siłownię chodzić, a można też w ogóle nie trenować, tylko po prostu przyjechać na fajne wakacje. Pierwszy termin, czyli początek stycznia mamy już wypełniony. Na drugie 2 tygodnie, na końcówkę stycznia, w sumie od 19 stycznia do 2 lutego mamy jeszcze parę miejsc, także jeśli ktoś jest chętny, to serdecznie zapraszamy wpaść i potrenować sobie z nami, a także dobrze się bawić na pięknym Phuket. Dodatkowo oczywiście robimy też wycieczki, jedziemy na weekend na Phi Phi, jedziemy też w jeszcze inne miejsca, wyjście na Patong, poimprezować troszkę. No i cały obóz jest na Bang Tao, czyli Bang Tao to jest najlepsza, moim zdaniem, dzielnica na Phuket. Jest najlepsza plaża, bardzo długa, fajna. Klub znajduje się od razu, praktycznie jakieś 200 metrów od plaży. Jest dużo beach barów. Jest tam cały czas co robić. Jeśli ktoś jest zainteresowany, przyjechać sobie na taki obóz, to zapraszam serdecznie na stronę www.nakmuaycamp.com. Tam są zapisy. Lub po prostu możecie się też na Instagramie odezwać, jeśli macie jakieś pytania. I jeszcze dodatkowo później kolejne 2 ostatnie tygodnie lutego robimy kolejny obóz, a później jeszcze kolejny w kwietniu. Ale jak na razie zbieramy zapisy na styczeń, także jeśli ktoś jest chętny, to zapraszamy. A myślę, że od przyszłego tygodnia, albo za 2 tygodnie ruszą też już zapisy na luty, ponieważ już styczeń będzie cały wypełniony. Dobra, oglądajcie tak. No i dobra, kończymy ten odcinek. Dzięki wielkie, że oglądacie. Zapraszam Was jeszcze oczywiście na kolejny z Wuhan, a później jedziemy dalej. Ja tylko na sam koniec podsumuję to tak. Nikt nie może powiedzieć, że tego nie było, bo oczywiście było. Że to był plan, to ja tak uważam. To było po prostu chcieli. Ja uważam, że niektórzy uważają, że jest za dużo ludzi na świecie, szczególnie starszych ludzi, po prostu chcieli po prostu usunąć ze świata, czy mogę, nie wiem, czy tak powiedzieć, czy to brzydko będzie brzmiało, ale tak po prostu zrobić przesiew naturalny, czy coś takiego, że starsze osoby, większość, jak nie ma co ukrywać, większość osób, które umarło na COVID, to po prostu byli starsi ludzie. Czytałem trochę o tym, bardzo się tym interesowałem. W wielu krajach uważają, że jest za dużo ludzi po prostu ciągnie emerytury, socjale i tak dalej, że po prostu już nie wyrabiają tego. No i pewnie chcieli zmniejszyć te liczby. Taka jest prawda. Więcej młodych ludzi do pracy, mniej starszych ludzi do brania pieniędzy od państwa, wiecie, emerytur. Nie mogę powiedzieć za darmo, bo ci ludzie całe życie na to pracowali, no ale państwo uważa pewnie, że ci biorą teraz za darmo te pieniądze. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Zapraszam do komentowania w komentarzach na dole. Dajcie znać i pamiętajcie, zostawcie subskrypcję. Lecimy dalej.